Hello, and thank you for joining us for a short Bible study today. Witamy serdecznie, dziękujemy za przyłączenie się do naszego krótkiego nauczania w Słowie Bożym. Now, I want to spend some time today Chcę dzisiaj spędzić trochę czasu talking about the Holy Spirit in the life of the believer. mówiąc na temat Ducha Świętego w życiu wierzącego. Now, there's been a lot of confusion in the church about the Holy Spirit. Było troszeczkę jakby niezrozumienia w Kościele na temat Ducha Świętego. Some people might have heard about the baptism of the Holy Spirit. Niektórzy ludzie może słyszeli na temat chrztu w Duchu Świętym. And Christians get confused about this. I chrześcijanie nie rozumieją do końca tego. And they ask questions like the following. I zadają pytania tak jak te następujące. If I'm a Christian but I'm not baptized in the Holy Spirit, Jeżeli jestem chrześcijaninem i nie jestem ochrzczony w Duchu Świętym, does that mean that I do not have the Holy Spirit? czy to oznacza, że ja nie mam Ducha Świętego? And then you also hear Christians say things like this. I również słyszysz chrześcijan, którzy mówią tak jak to, If I do not have the Holy Spirit, does that mean I'm not a Christian? że czy ja nie mam Ducha, jeżeli ja nie mam Ducha Świętego, czy to oznacza, że nie jestem chrześcijaninem? So we're going to bring some clear biblical teaching on this subject. Przyprowadzimy dzisiaj i pokażemy czyste biblijne nauczanie na ten temat, To help you understand what the Bible teaches about the Holy Spirit. żeby pomóc Ci zrozumieć, co Biblia naucza na temat Ducha Świętego. Now in John 16 and verse 7, W Jana 16, werset 7, Jesus said this. Jezus powiedział: It is to your advantage that I go away. to jest dla Twojego benefitu, żebym ja odszedł. Now, that seems like a strange statement initially. To wydaje się tak troszeczkę jakby dziwnym powiedzeniem. I'm sure the disciples were very used to having Jesus with them. Jestem pewny, że apostołowie byli bardzo przyzwyczajeni do tego, żeby mieć z nimi Jezusa. And then he says, it's better for you that I leave. Ale wtedy on powiedział, że jest lepiej dla nich, żeby on odszedł. Well, I think even some Christians today Ja myślę, że nawet niektórzy chrześcijanie dzisiaj think, wouldn't it be better if Jesus was actually here with us? myślą, że czy nie byłoby lepiej, jakby Jezus na przykład był z nami nawet dzisiaj? And I mean physically with us? I mam na myśli fizycznie z nami. Well, according to Jesus, no, it's not. Ale patrząc na to, co powiedział Jezus, nie, tak nie jest lepiej. He said it's to our advantage that he leaves. On powiedział, że dla nas będzie lepiej, kiedy on odejdzie. And then he explains why. I wówczas on wytłumaczył, dlaczego. He says, for if I do not go away, Powiedział, że jeżeli ja nie odejdę, the helper will not come to you. pomocnik nie przyjdzie do nas. Now, the helper there refers to the Holy Spirit. Ten pomocnik mówi na temat Ducha Świętego. And then he goes on and says this. I kontynuuje mówiąc: But if I depart, I will send him to you. ale jeżeli ja odejdę, to ja przyślę wam Jego. In other words, Jesus is saying that it is better that we have the Holy Spirit Innymi słowy, Jezus mówi, że jest lepiej, żebyśmy mieli Ducha Świętego, than that we have Jesus physically present here with us. niż mieć Jezusa fizycznie obecnego z nami. I think some Christians haven't really realized the reality of that truth. Wydaje mi się, że niektórzy chrześcijanie nie zdali sobie sprawy dotychczas z prawdziwości tego. Jesus wanted us as Christians Jezus chce nas jako chrześcijanin, to have the Holy Spirit in our lives. żebyśmy mieli Ducha Świętego w naszym życiu. And if you look in the New Testament, I kiedy przyjrzysz się Nowemu Testamentowi, you will find a large amount of benefits of the Holy Spirit. znajdziesz bardzo dużą ilość pozytywnych rzeczy z tego, kiedy masz Ducha Świętego. There are many things that he does in our lives Jest bardzo dużo rzeczy, które on robi w naszym życiu, that many Christians are not even aware of.
o których chrześcijanie nie są nawet świadomi. There's even things that Christians struggle with. Są nawet rzeczy, które chrześcijanie mają problem, That if they realized the work of the Holy Spirit in them, ale kiedy zauważą pracę Ducha Świętego w nich, they could get free from those struggles and sort them out. i mogliby się naprawdę uwolnić od tych problemów i rozwiązać je. And the enemy has worked very hard Wróg pracuje bardzo ciężko, at confusing the church about the Holy Spirit. aby wzbudzić w Kościele jakieś niezrozumienie, And even trying to get the church to shut the Holy Spirit out. a również doprowadzić do sytuacji, żeby Kościół pozbawił Kościoła Ducha Świętego. And even get some Christians to think A również doprowadzić do tego, że niektórzy chrześcijanie nie myślą, that the Holy Spirit is not for us today. że Duch Święty nie jest dla nas dzisiaj. Now, why would the enemy try so hard to do all of that? Dlaczego wróg próbuje cały czas doprowadzić do takich sytuacji? It's because the Holy Spirit is essential for the church. Jest to dlatego, że Duch Święty jest najważniejszy dla Kościoła He plays an important role in our lives. i gra bardzo ważną rolę w naszym życiu. Right from the very moment you become a Christian. Zaraz od momentu, kiedy stajesz się chrześcijaninem. And it's important that we understand the work that he's doing in us. I jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli tą pracę, którą On wykonuje w nas. And receive his whole ministry and everything that he wants to do. I przyjąć od Niego całe Jego zadanie, całą Jego pracę, wszystko, co On czyni. Now let's look in Ephesians chapter 1. Przyjrzyjmy się Efezjan, rozdział 1. In verse 13 W wersecie 13 says this, in him you also trusted. I mówi, że w Nim jesteś również Ty zaufany. After you heard the word of truth, Zaraz po tym, kiedy usłyszałeś słowo prawdy, the gospel of your salvation. Ewangelię Twojego zbawienia. Now he's talking about when we heard the gospel. Mówi tutaj na temat o momencie, kiedy usłyszeliśmy Ewangelię. And he's talking in connection with our salvation here. I mówi tutaj o powiązaniu z naszym zbawieniem. He goes on to say this. I kontynuuje mówiąc, In whom also, w kim również, having believed, uwierzając, believed what? wierząc w co? The gospel, the word that we heard. Uwierzając w Ewangelię, w to słowo, które usłyszeliśmy. He's talking about something here that happens when you first believe in Jesus. Mówi tutaj o momencie, kiedy my pierwszy raz uwierzyliśmy w Jezusa. Well, what happened when we believed? Co się dzieje, kiedy my uwierzymy? Says you were sealed with the Holy Spirit of promise. Mówi, że byłeś połączony z Duchem Świętym obietnicy. And I want to talk a little bit about what this seal is all about. Ja chcę tutaj troszeczkę poświęcić czasu na wytłumaczenie, co to znaczy to połączenie. Now, it's important that we understand Jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, that what he is referring to in this verse że to, o czym on tutaj mówi w tym wersecie, happens when we receive Jesus. staje się, kiedy my przyjmujemy Jezusa. In other words, this particular work of the Holy Spirit Innymi słowy, ta praca, dokładna praca Ducha Świętego happens in the life of every believer, every Christian. staje się w życiu każdego wierzącego, każdego chrześcijanina. And this is separate to what we call the baptism of the Holy Spirit. I to jest coś osobnego do tego, co my nazywamy chrzestem w Duchu Świętym. Now, I believe in the baptism of the Holy Spirit. Ja wierzę w chrzest w Duchu Świętym, But I also believe that that is not the only work the Holy Spirit does. ale również wierzę, że to nie jest tylko jedyna praca, którą Duch Święty czyni. Even a Christian who has not yet been baptized in the Holy Spirit Również chrześcijanin, który jeszcze nie został ochrzczony w Duchu Świętym, does have the Holy Spirit in their lives. ma Ducha Świętego w swoim życiu. Because there are certain things that he does in us at salvation. Ale są rzeczy, które On czyni podczas naszego zbawienia.
And there's certain things he does in us at the baptism of the Holy Spirit. I są również rzeczy, które on czyni w nas podczas chrztu w Duchu Świętym. Now, both works are important and we should want them both. Obie prace są bardzo ważne i powinniśmy pragnąć obydwu. And I'm not going to be able to clarify all of it in just one teaching here. I nie będę w stanie wytłumaczyć wam tego wszystkiego tylko w jednym nauczaniu. Which is why we're going to do a few teachings on this subject. To jest właśnie dlatego będziemy robić parę nauczań na ten temat. But I want you to understand this. Ale chcę, żebyś zrozumiał. If you have received Jesus into your life, jeżeli przyjąłeś Jezusa do swojego życia, then there is a work of the Holy Spirit that happens inside of you. To jest praca, którą wykonuje Duch Święty w środku ciebie. And we're going to explore this work first. I my przyjrzymy się najpierw tej pracy. And then talk about the other work, the baptism of the Holy Spirit. A również później przyjrzymy się tej drugiej pracy, chrztu w Duchu Świętym. Now let's go back for a moment to the seal. Wróćmy na chwilę do tego połączenia. It says God has sealed us with the Holy Spirit. Mówi, że Bóg nas połączył z Duchem Świętym. The original word there for seal To oryginalne słowo do tego połączenia, do tego scalenia, talks about a stamp that is placed on something. Mówi na temat jakiegoś pieczęci, która jest postawiona na kogoś. For the purpose of preservation and security. I celem tego jest, żeby nas zatrzymać i zarezerwować. A seal is a mark that is placed on something. Te połączenie się, scalenie to jest jakiś znak, które jest położone na czymś, postawione na czymś. And if you study the seal in connection to the Holy Spirit, jeżeli będziesz studiował to połączenie, to przyłączenie w połączeniu z Duchem Świętym, you realize that the purpose of this seal zauważysz, że celem tej pieczęci, tego połączenia is to give us an absolute assurance of our salvation. Jest po to, żeby dać nam całkowite zapewnienie o tym, że jesteśmy zbawieni. It's to bring us to the place Jest po to, aby przyprowadzić nas do miejsca, where we know for sure kiedy my wiemy na pewno, that when I have received Jesus into my life, że kiedy ja przyjąłem Jezusa do swojego życia, I know that when I die, I'm going to go and spend eternity with God. Ja wiem, że kiedy ja umrę, to spędzę swoją resztę swojego wiecznego życia z Bogiem. See, God doesn't want Christians wondering or confused, am I saved or am I not saved? Bóg nie chce, żebyśmy my zastanawiali się nad tym, czy jesteśmy zbawieni, czy nie. So the first work the Holy Spirit does in the life of every believer To pierwszą rzeczą, którą Duch Święty wykonuje w życiu każdego wierzącego, is place a seal inside of us that says we are God's. Jest ustawienie tej pieczęci, tego scalenia, żeby pokazać, że my jesteśmy Boga własnością. We belong to Him. My należymy do Niego. And we have a guarantee and an assurance I my mamy gwarancję i zapewnienie, that we can know for sure that we are saved. że my możemy wiedzieć to na 1000%, że my jesteśmy zbawieni. Now, in the next couple of days, we're going to add a little bit more to this and help you to understand this more. Poprzez kolejnych parę dni będziemy mówić więcej na ten temat i damy wam więcej wiadomości. But for now, just to begin to get a hold of the fact Ale teraz złap się tej prawdy, that it is important that we really understand the work the Holy Spirit does in us. Żebyśmy zrozumieli naprawdę, jaką pracę czyni w nas Duch Święty. We cannot neglect or sideline the Holy Spirit in the church. My nie możemy ignorować albo stawiać na drugi plan pracy i ważności roli Ducha Świętego w Kościele. But what we do need is clarity or clear teaching about the Holy Spirit. Ale co my potrzebujemy, jest czyste nauczanie mówiące na temat Ducha Świętego. To clear up the confusion on this subject. Żeby wyczyścić całe niezrozumienie na ten temat. So we'll continue with this some more tomorrow. Będziemy kontynuować na ten temat jutro. God bless you and thank you for joining us today. Błogosławieństwa Bożego i udanego dnia.